Cześć wszystkim! Dzisiaj będę rozpoczynać vloga, którego planuję czytać, kręcić przez cały weekend. Jutro planuję wyjazd do babci z okazji Dnia Babci, więc dzisiaj zabiorę Was trochę na takie zakupy, które planuję jej kupić. Jedną rzecz już upatrzyłam, ale nie wiem, czy jeszcze będzie. No i planuję czytać. I nie wziąłam oczywiście książki, którą czytam. Więc muszę zrobić cięcie i powiem, co czytam, bo przecież o to chodzi w tym filmie, żeby pokazać, co czytam. Więc za chwilę wracam. Przepraszam też za światło, ale nie mam jak przykryć słońca, a słońce świeci mi prosto w okna i w twarz. Czytam obecnie książkę Miki Modrzyńskiej Styczniowa letnia noc. Ona już na mojej półce stoi jakiś czas, a po tych takich cięższych książkach, które czytałam, chcę coś lekkiego. I jestem już na 80, dobrze, że widać, na 83 stronie, czytam na czytniku. Idzie mi powoli, ale też po prostu napawam się tym, że to nie jest ciężka książka, chociaż początek zapowiadał się dość ciężko. Od razu mówię, że nie będę mówić imion, bo nie pamiętam, wiem tylko, że jest przyjaciółka Ola i chłopak były Mikołaj, ale jak się główna... Dobra, przypomniałam sobie, jak się główna bohaterka nazywa, więc tak, mamy Zuzę, która jest zaręczona od kilku lat z Mikołajem, z którym mieszka i są razem 4 lata i chyba 2 lata byli zaręczeni, ale mogę coś mówić źle. Więc byli zaręczeni, a w związku byli 4 lata, no i ona... Historia zaczyna się tak, że jej przyjaciółka z Nowej Zelandii dzwoni do niej, no i pyta, jak tam u niej i jak tam twoje nudne życie, ponieważ Zuza wiedzie takie monotonne życie. Ma 24 lata, ale gdzieś tam w głębi ducha czuje się już dosyć starą osobą, no i też uważa, że się za starszą, ponieważ jest już zaręczona i ten ślub się szykuje. No i jej jedna z koleżanek ze studiów wzięła już ślub i ta Ola, która była w Nowej Zelandii i jest nadal w Nowej Zelandii, prosi ją o to, żeby wysłała jej zdjęcia z tego ślubu, bo ona ich nie otrzymała. No i ona, ta Zuza właśnie, siada do komputera i planuje wysłać, tylko że to jest komputer jej narzeczonego, ponieważ jej jest w naprawie, czy tam się zepsuł i ona planuje kupić nowy, no ale póki tego nie ma, no to korzysta z tego narzeczonego komputera. No i odkrywa, że ten chłopak narzeczony ją zdradza. Co prawda nie jest to jakaś romantyczna wiadomość, którą ona odczytuje, natomiast dowiaduje się, że jego koleżanka Joanna nosi czerwone stringi. To mi się tak właśnie zapamiętało. No i ona jest przybita, ten chłopak narzeczony wraca, no i przychodzą ich przyjaciele. Zuza jest cały czas przybita, no i ci przyjaciele ze sobą są jakieś 4 czy 5 miesięcy, no i się zaręczyli. I pytają się, kiedy oni planują ten ślub, no bo już są jakiś czas narzeczeństwem, ale tak naprawdę ani Mikołaj, ani Zuza nie czują się w obowiązku, żeby ten ślub brać i ogólnie te uczucia jakby, które w nich były, trochę zanikły już i czują się po prostu jak takie stare małżeństwo, które po prostu ze sobą koegzystuje, ale nie są jakby ze sobą ani szczęśliwi i czuje to i Zuza, i Mikołaj. No i Mikołaj dostaje ataku paniki i mówi, że on nie wyjdzie za nią, nie ma takiej opcji, nawet nie będzie ślubu, żadnego ślubu, nie, koniec, nie ma takiej opcji. No i Zuza jest przybita, bo dochodzi do niej, że to jest to ostateczne rozstanie. I dzwoni do przyjaciółki, z którą rozmawiała wcześniej, do Oli. No i ta Ola mówi, słuchaj, skoro ostatnia rzecz, która trzymacie w Polsce, Mikołaj, ponieważ pracy nie lubisz, na razie nie studujesz, bo planujesz sobie zrobić trochę przerwy pomiędzy licencjatem a magisterką, wpadaj do mnie na 3 miesiące, a może zostaniesz dłużej. No i ona leci w Sylwestra właśnie do Nowej Zelandii i poznaje tam Simona. Z Simonem ma taką przygodę na jedną noc.
Więcej nie powiem, bo więcej nie przeczytałam i więcej myślę, że to byłby spoiler, ale ma taką przygodę na jedną noc i to też trochę zmienia jej podejście do życia. Bardzo fajnie mi się to czyta na razie. Fajne są opisy przyrody, opisy bohaterów. Fajnie są wykreowane te postacie, więc myślę, że ta książka Styczniowa letnia noc bardzo szybko mi przeleci. Jako że jutro jadę do babci, tak jak już mówiłam, no to planuję też w drodze ją czytać, ale wiadomo, że ta książka ma 263 strony. Dzisiaj jeszcze planuję czytać, jutro planuję czytać, więc jeszcze coś sobie wezmę do czytania. Natomiast jeszcze do końca nie wiem co. Nie wiem też, czy będę aż tak dużo czytać na 2 książki, więc na razie na pewno będzie to vlog ze styczniową letnią nocą. Akurat mamy styczeń, więc fajnie, a pogoda jest taka stricte zimowa, bo mamy śniegu dużo. Więc myślę, że na razie tylko o tej książce opowiem. Nie będę decydować, co będę czytać więcej, bo nie wiem, na co będę miała ochotę. Mam kilka takich pozycji, które będę na Legimi czytać, bo wezmę tylko sobie e-booka właśnie. I ostatnio sporo czytam na elektronicznej książce. Podoba mi się. Natomiast jednak papier zawsze wygra z e-bookiem u mnie, bo jednak papierowe książki mają w sobie coś fajniejszego niż te e-booki. Chociaż no wiadomo, że to zajmuje mniej miejsca, a więcej książek można mieć jakby na swojej półeczce. Więc to by było na tyle w tym wstępie. No i co? Zapraszam Was ze mną na poszukiwania jednej z części prezentu dla mojej babci. Udało mi się już zakupić dla babci połowę prezentu, czyli książka Jerzego Bilcha, 60 najjadowitszych reportaży. Nie będę pokazywać na razie, bo była w tych przebitkach, co pokazywałam przed chwilą. No i nie mogłam się opanować. I kupiłam sobie powieść graficzną Mój nowojorski maraton. Bardzo spodobała mi się tutaj kreska.
I spodobało mi się to, że to jest takie jakby autobiografia trochę, autobiograficzny komiks, powieść graficzna, ponieważ książkę napisał Sebastian Samson, który też to wziął udział w tym maratonie, więc podejrzewam, że chyba się za nią zabiorę dosyć niedługo. Teraz nie planuję czytać 2 książek jednocześnie, więc muszę najpierw skończyć styczniową letnią noc. Ale niewątpliwym jest to, że może dzisiaj ją skończę i już jutro wezmę sobie mój nowojorski maraton ze sobą na podróż. Nie wiem, generalnie to jest historia mężczyzny. Na zdrowie. No tutaj. Kawalera, który kichnął. Generalnie jest to historia właśnie Sebastiana, który jest nauczycielem rysowania, nauczycielem rysunku. No i pod wpływem kłótni i takiej decyzji postanowił wziąć udział w maratonie. Tylko że on tak naprawdę nie zajmuje się biegiem w ogóle w swoim życiu, nie prowadzi aktywnego trybu życia. Więc naprawdę jestem ciekawa tych perypetii tego bohatera. Teraz muszę wrócić niestety do pracy, ale jak już trochę się wyswobodzę z pracowania, to na pewno podczytam styczniową letnią noc i dam Wam znać, jak to tam dalej poszło. Do zobaczenia w kolejnych update'ach. Witajcie w takim update'cie. Dużo nie przeczytałam podczas podróży, bo trochę mi się spać chciało i też piłam sobie kawkę, więc nie czytałam, ale trochę przeczytałam. Jestem na 129 stronie z 263. No i ta książka mi się podoba, ale jest to taki typowy romans. Na szczęście, bądź nieszczęście dla niektórych, ale dla mnie na szczęście nie ma tam aż tak dużo erotyki, jak to w romansach często bywa, więc jest to dla mnie idealne. No i planuję zaraz pójść do pokoju obok i coś sobie z biblioteczki dziadka wziąć. Może nie Colsona Whiteheada, tylko Erskina Caldwella. Może coś wezmę, bo wiem, że ma tam jeszcze jakieś książki. Tylko ja mam jedną w domu i wiem, że dziadek ma tą też tutaj. Muszę sobie, tylko w innym wydaniu, więc muszę sprawdzić, bo wiem, że już 2 jego książki przeczytałam. No i chcę przeczytać więcej. No ale dziś wracam do Warszawy, więc nie przeczytam na pewno, więc będę musiała sobie wypożyczyć od dziadka. Albo może coś innego, ale zaraz pokażę Wam biblioteczkę. Ja już chyba tutaj pokazywałam w którymś filmie tą biblioteczkę. Tutaj mamy poezję. Tutaj antologię o pisarzach. 3 antologie stąd są u mnie, bo potrzebowałam na studia. Tam są różne takie książki o filmach. Tutaj jest Don Quixote Cervantesa, Boccaccia książki, Umberto Eco, Boska
polska komedia Dantego Alighieri. Tutaj mamy też jakieś antologie o pisarzach. Tutaj Majakowskiego na przykład mamy. Tutaj są, o proszę, Czechow. Tutaj mamy raczej zagraniczną, chociaż też widzę polskich. A tutaj już antologie typowo polskich, no ale jest też William Shakespeare. Tutaj przechodzimy do literatury rosyjskiej. Mamy Gołubiewa. Co jeszcze? Chociaż nie wiem, czy to jest typowo rosyjska. Wydaje mi się, że nie, ale Gołubiew to chyba rosyjski był, z tego co pamiętam, ale nie wiem, czy nie pisał o czymś innym. No tutaj mamy Winogradowa, czyli opowieść o braciach Turgieniew. To są bardzo stare wydania książek, ja je uwielbiam. Tutaj mamy Potępienie Paganiniego. Tutaj mamy Noce ukraińskie albo Rodowód geniusza. Ciekawe. Tutaj mamy na przykład Czechowa, Idiotę Dostojewskiego, Białe noce też Dostojewskiego, Potulna, Gracz, co jeszcze? Biedni ludzie. O, tak będzie chyba lepiej. Mikołaj Gogol, Opowiadania, Gorki. To też Gorkiego mamy. Ojej, poezja Jesienina. Nie wiem, czy sobie nie wezmę, bo mam rosyjskie wydanie i po rosyjsku, ale chciałabym chyba się zapoznać z Jesieninem po polsku. Nabokow, Onegin, Puszkina, Bułat Okudżawa. W ogóle mój tata bardzo lubi, więc warto się zapoznać. Tutaj mamy Archibald Gułak, Cichy Don, Wiktor Suworow, Tołstoj. Tutaj babci książki już nowe. No tutaj już chyba francuska bardziej literatura, bo mamy Nędzników, Aleksandra Dumas, dwie książki. Tutaj też 20 lat później Trzej muszkieterowie, 20 lat później. Ja mam Trzech muszkieterów po rosyjsku, więc na pewno przeczytam po rosyjsku Trzech muszkieterów, ale później przyjadę sobie wziąć do przeczytania tę książkę. No generalnie tak tutaj wygląda. O, tutaj mój ukochany Erskine Caldwell. Bardzo go lubię, więc muszę przeczytać chyba tą książkę, bo wydaje mi się, że z tej książki ja czytałam już opowiadania. O, jeszcze Palec Boży. Coś. O, a tutaj właśnie mój dziadek prowadził taką bibliotekę. Trzeba było się wpisać zawsze i książki, które ktoś sobie wziął. Karta zostawała, książka była wzięta. Przechodząc tutaj, tu jest taka literatura młodzieżowa i zawsze jak byłam u babci w wakacje, to zawsze z tej półeczki brałam sobie jakieś książki i czytałam. Czy to Dr. Dolittle. Nawet nie wiem, czy to nie ode mnie z domu, bo ja kiedyś wywoziłam tutaj do babci książki takie młodsze. Czy to też Przygody Tomka Sawyera. O, to na pewno jest moja Poliana dorasta, trochę z wyblakłym już grzbietem. No ale to są takie książki, na których właśnie w dzieciństwie wyrosłam i czytałam je sobie. I niektóre z tej serii mam u siebie na półkach. No i tutaj jest półka już bardziej z literaturą polską. Na przykład tutaj mamy Prusa, tam mamy Norwida, Miłosz jest tutaj. Także takie, tu mamy Witkiewicza. Będzie ciężko tutaj zobaczyć, bo jest niedoświetlone. Ja też zasłaniam słońce. Tutaj mamy Dygata, Dolęgę, Gąsiorowskiego. Co jeszcze? Gdzieś tu widziałam coś. Tutaj antologie pisarzy francuskich, włoskich, antycznej kultury, pisarzy świata, słownik historii Polski. Ja mam w domu słownik literatury rosyjskiej, który bardzo mi pomógł na studiach.
I coś widziałam i teraz już nie widzę. Tutaj chciałam pokazać. I już chyba nie pokażę. Tutaj jest Roman Bratny, czyli autor Kolumbowi rocznik 20. Mam tę książkę w domu właśnie od dziadka, więc będzie czytana niedługo. O, tutaj o to chodziło. Mamy dzienniki Marii Dąbrowskiej. No ogólnie bardzo stare książki. W ogóle tutaj jest cała jakby kolekcja książek Chłaski Marka. Planuję się za to zabrać, ale chyba jak bardziej podbiorę się do klasyków. Bo za Chłaskę boję się zabrać. No ale właśnie w takim czymś zawsze w wakacje dorastałam i dziadka pamiętam, jak siedział sobie tutaj na fotelu i czytywał zawsze książki. Ja zawsze siedziałam obok, żeby z dziadkiem sobie poczytać. No ale właśnie tak się prezentuje półeczka. Tak się prezentują regały. Ja najchętniej bym je sobie wzięła wszystkie książki stąd do siebie, ale miejsce nie pozwala, więc biorę tylko niektóre. I no, czytam w miarę możliwości, chęci i zarobienia. Ale uwielbiam te stare książki, to jest właśnie moje guilty pleasure. No i właśnie będę teraz powracać do styczniowej, letniej nocy. Będę sobie podczytywać w oczekiwaniu. Jeden minus mam dla tej książki taki, że są strasznie długie rozdziały, ale mam wrażenie, że to tylko tutaj w tym e-booku są takie... Dzień dobry. Dzień dobry. Że są właśnie takie długie tylko w tym e-booku. Ja wolę krótsze jak są, bo się szybciej czyta książkę. Natomiast no to mi nie przeszkadza, zostało mi niecałe 150 stron, więc myślę, że tą książkę na pewno dzisiaj pochłonę. A jako, że to weekendowy vlog, to możliwe, że jutro pokażę książkę, którą będę czytać w niedzielę, czyli jutro, bo dzisiaj mamy sobotę. Także ja powracam do czytania z pieskiem i widzimy się w kolejnym update'cie. Podejrzewam, że to będzie update z przebitkami z parku, w którym dla ciekawostki urodził się jeden z królów Polski. Ale o tym powiem później, albo pokażę Wam rzeczy, które są związane właśnie z tym wydarzeniem. Właśnie skończyłam tą książkę w styczniową, letnią noc. Wkleję to zdjęcie, bo mam ją na czytniku, a nie chcę mi się obecnie cofać do początku, bo trochę to zajmie. Bardzo mi się podobała, chociaż nie dałabym jej 5 gwiazdek, ale bardzo dobra rozrywka. Tak, żeby przeczytać sobie i trochę jakby lżejszą literaturę też zapoznać się z nią. Bardzo po polsku to powiedziałam. Natomiast no jest niedziela. Dzisiaj jeszcze na pewno pokażę Wam przebiteczki z pewnego miejsca, do którego się wybieram wieczorem. I muszę się tam wybrać wieczorem, bo właśnie po to tam jadę. Natomiast w styczniową, letnią noc jest to bardzo dobra książka.
taka relaksująca jakby, abyśmy się trochę odprężyli i nie czytali czegoś poważnego, tylko po prostu odpoczęli od takich tematów. Ja wybrałam tę książkę po 2 książkach, tak jak już mówiłam, książce o Billy Milliganie, czyli Człowiek o 24 twarzach, oraz po Zabierz mnie ze sobą. No i generalnie mamy tam Zuzę, która wyjeżdża do Nowej Zelandii po zerwaniu ze swoim narzeczonym, a raczej po byciu porzuconą przez nauczyciela, narzeczonego, ponieważ no, on wpadł w atak paniki, kiedy chciał się z nią ożenić. No i Zuza jakby to powiedzieć, no ucieka do koleżanki do Nowej Zelandii, tam poznaje Simona, z którym się postanawia przespać, no ale ta relacja nie jest taką relacją na jedną noc, tylko się jednak rozwija. Bardzo mi się podobała. Szybko szła akcja, co było z jednej strony fajne, z drugiej strony chciałoby się poznać jeszcze więcej o tych ludziach, bo tak naprawdę nie znamy wszystkiego. Opieramy się tylko na tych 2 głównych bohaterach, natomiast tam jest więcej osób. Chciałby się poznać też na przykład przygodę tej przyjaciółki Zuzy, czyli Oli, która tam ją właśnie sprowadziła. Naprawdę chciałoby się poznać więcej, no ale wiadomo, że to romans, więc opieramy się tylko na 2 głównych bohaterach. W tym przypadku na Zuzie i Simonie. Lekka książka, Boże, będę to tak powtarzać, ale naprawdę bardzo dobra ta książka, aby właśnie tak się odprężyć trochę. Chociaż też dużo emocji można w trakcie tej lektury przeżyć, bo możemy się wczuć właśnie w to, co czuje Zuza, czy to, co czuje Simon. Chociaż bardziej opieramy się tutaj na Zuzie, bo to Zuza jest tą naszą taką główną bohaterką. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś update'y czytelnicze. Planuję zacząć teraz tą powieść graficzną o bieganiu. Zaraz ją tutaj sobie wezmę i Wam pokażę. Mój nowojorski... Ała, jak się stuknę. Będę teraz zaczynać właśnie mój nowojorski maraton. Postaram się jeszcze dzisiaj ją przeczytać. Jako że to jest powieść graficzna i ma tam chyba nawet niecałe 200 stron, no to myślę, że 189, więc myślę, że dzisiaj też z tą książką się zapoznam. I dam też swoją opinię wieczorem, już po powrocie z tego miejsca, do którego się wybieram. A teraz lecę czytać tą powieść graficzną. I coś tu mam.
takim ostatnim już update'em czytelniczym. Udało mi się skończyć tą książkę Mój nowojorski maraton. Bardzo motywująca powieść graficzna o tym, jak to ten rysownik, który rysował ten komiks, postanowił dołączyć do żony i jej przyjaciół w zmaganiach w takim maratonie, właśnie nowojorskim, przy takim maratonie, to jest chyba najbardziej znany maraton świata. No i tam jest cała jego przygoda, jak to zaczął trenować i jak to trenowanie weszło mu w nawyk i taki sposób jego życia teraz to jest. Więc naprawdę bardzo ciekawa książka. Szybko się czyta, bo powieści graficzne, nie oszukujmy się, bardzo szybko się czyta. Teraz będę zabierać się już za książkę Nicholasa Sparksa Jesienna miłość, chyba tak to się nazywa. Jeszcze nie zaczęłam, ale planuję. Tylko najpierw zmontuję ten vlog. Trochę też ponagrywałam ze spaceru na Starówce, więc przybitki już na pewno widzieliście, bo to jest taki końcowy klip. No i co, dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów, bo wtedy będę starać się nagrywać ich więcej. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!